Zrobimy dzisiaj pyszne gołąbki wigilijne, bez mięsa, z kapustą kiszoną, z suszonymi grzybami i kaszą. Do tego sos grzybowy. Prosty przepis. Polecam. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem, razem z linkami do moich stron. Zaczynamy od namoczenia grzybów. Najlepiej dzień wcześniej namoczyć je w zimnej wodzie i zostawić na całą noc. Tych grzybów mam 60 gramów. Na drugi dzień przygotowałam sobie bulion. Możecie użyć zwykłej wody, jeśli wolicie. Ja jednak gotuję na bulionie lub rosole, który zostaje mi z dnia poprzedniego. Potrzebujemy pół litra takiego rosołu czy bulionu. Do tego wsypuję kaszę jęczmienną, grubą. Może być również pęczak. Tej kaszy 250 gramów. Kaszę mam wypłukaną i odsączoną na sitku. Najlepiej ją właśnie gotować w rosole, bo nabierze fajnego smaku. Na małym ogniu gotuję, aż kasza wchłonie cały rosół. Wtedy nakrywam i odstawiam. Oczywiście wyłączoną. No i kapusta. Mam kapustę taką typową na gołąbki. Może być również włoska. To zależy jaką kupię. Czasem robię z takiej, czasem z właśnie włoskiej. I tutaj robimy tradycyjnie w każdych gołąbkach. Wykrajam głąb. Zaparzam kapustę we wrzątku, w dużym garnku przez kilka minut, następnie obracam kapustę i zdejmuję liście. Namoczone grzyby po całej nocy są już mięciutkie. Przekładam je do garnka razem z wodą, w której się moczyły i będę gotować do miękkości. Na małym ogniu pod przykryciem. Aż będą miękkie, około 40 minut, czasami trochę dłużej. Jak widzicie, kasza już wchłonęła cały mój rosół. Mogę ją teraz wyłączyć i nakryć. Niech sobie dojdzie pod przykryciem. Liście kapusty po kolei zdejmujemy obgotowane z obu stron i wyjmujemy z garnka na bok. I ponownie troszeczkę gotujemy kapustę i po kilku minutach znowu zdejmujemy kolejne liście. Przygotowuję sobie również pozostałe składniki. Mam tutaj kiszoną kapustę, pół kilograma. Odsączyłam ją porządnie z soku i pokroję troszkę drobniej. Pokroiłam również jedną cebulę w kostkę. Grzybki po ugotowaniu musimy odcedzić, ale odcedzam do miski, żeby nie wylać wody po grzybach, bo na jej bazie możemy zrobić pyszny sos grzybowy. Grzyby musimy pokroić. Poczekajcie chwilkę, żeby już nie parzyły w ręce. Na patelni na odrobinie oleju podsmażam najpierw cebulę. Podsmażam, aż się zeszkli. Doprawiam solą i pieprzem. Dodaję również mielony kminek, około pół łyżeczki i łyżeczkę majeranku. Mieszam wszystko i przesmażam chwilę z przyprawami. Następnie na patelnię ląduje czosnek, 2 ząbki. Przesmażam jeszcze chwilkę z czosnkiem i dodaję posiekane, obgotowane grzyby. Po chwili na patelnię ląduje również kiszona kapusta. Smażę wszystko około 10 minut. Po tym czasie przekładam
wszystko z patelni do miski i dodaję ugotowaną kaszę. Wszystko mieszam i próbuję jeszcze do smaku. Musimy nasz farsz teraz jeszcze doprawić. Spróbujcie do smaku, czego brakuje w naszym farszu. No i oczywiście tradycyjnie sporo soli, pieprzu. Możecie dodać jeszcze trochę mielonego kminku czy majeranku. Możecie dodać odrobinę słodkiej papryki. Tu dowolnie pod swój smak doprawiajcie, żeby Wam smakowało. I gotowe. Do dużego, żeliwnego lub żaroodpornego naczynia kładę 2-3 większe liście obgotowanej kapusty na spód. I teraz będę zawijać jak tradycyjne gołąbki. Tylko farsz jest inny. Odcinamy grubą część z liścia kapusty, nakładamy łyżkę 2 farszu i zawijamy. Najpierw boki do środka i rolujemy. Gołąbki układamy w żaroodpornym naczyniu. I robimy tak po kolei wszystkie, aż skończy nam się farsz. Do gotowych gołąbków dolewamy około pół szklanki jeszcze bulionu. To jest około 120-150 ml. Po wierzchu kapustę jeszcze odrobinę solę. Przykrywam naczynie pokrywką i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będę zapiekać około 1,5 godziny. Jeśli chcecie mocniej zarumienione, to odkryjcie na ostatnie 10 minut pokrywkę. Gołąbki podaję zazwyczaj z sosem pieczarkowym lub grzybowym. Możecie właśnie taki sos grzybowy zrobić na bazie wody, w której gotowały się grzyby. Dodać jeszcze odrobinę bulionu, śmietanki słodkiej lub takiej 18. Doprawić go i zagęścić 1 łyżką mąki wymieszaną z odrobiną zimnej wody. Jak się zagotuje właśnie tą mąkę z wodą, wlewamy do sosu. Nie wszystko naraz, tylko trochę i czekamy aż się zagotuje, bo on dopiero po zagotowaniu się zacznie zagęszczać. Więc żebyście nie zrobili za gęstego, wlewajcie po trochę i odczekajcie chwilę. Oczywiście możecie podać je również z sosem pomidorowym lub pieczarkowym. Tutaj dowolnie. Będą naprawdę smaczne. Możecie też do tego grzybowego sosu dodać podsmażone pieczarki. Jeszcze fajnie doda smaku. Moje gołąbki są już gotowe. Ja swoich nie odkrywałam. Wystarczająco się przyrumieniły w środku w garnku. I możemy je nakładać. Oczywiście polewamy sosem. Będą pyszne. Polecam. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało, dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!